Siemano, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo i jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Alan Wake. No i The Darkness Wear Her Face. Beware of widowmakers. Ciemność nosi jej twarz. Dobra. Jestem ciekaw, znaczy jestem prawie na 90% pewien, że wiem czyją twarz nosi ciemność. Mianowicie... karabin myśliwski, jak miło. Mianowicie twarz tej starszej kobiety. O. No, ja wiedziałem, że tutaj coś będzie. Strona maszynopisu. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. No, dokładnie. Ciekawe, co tu przywiodło tak naprawdę. Teraz, żeby stąd uciec... Bo nie mogliśmy kucać, nie? Nie. Ale możemy się udać tędy. Przydałby się baterie, zdecydowanie by się przydały baterie. Najlepiej sporo. Zobacz, może tu coś będzie, jakiś, nie wiem, cokolwiek. Śmiem wątpić. Dobrze, nie toperze, chyba najbardziej normalna sposobność. O. O, czyżby tu coś było? Nie. Dobra, Alan, zwijamy się stąd, zwijamy. Nie ma co tutaj czekać. Może wyekwipujmy pistolet, a jednak nie strzelbę. Strzelbę zostawimy sobie. Na bardziej zdecydowanych przeciwników. Zobaczmy, czy tak zadziała. Słyszycie go, nie? Ja też go słyszę. Jakoś nie mam specjalnie ochoty z nim walczyć. Tu będzie trzeba. O. Zaszarżował. Wow. Można powiedzieć, że w ostatnim momencie żeśmy go położyli. Gdyby nie to, to by jeszcze nas drugi raz przetarmosił. Baterie. Teren obozu. Okej. Spoko, tak o przewracające się drzewa. Nie... Is a hazardous occupation. O, ekstra. Flara. Co najlepsze, temu typowi to ta flara tak naprawdę nic nie zrobiła. Schody. W ogóle inny karabin teraz dostaliśmy. Trochę mocniejszy. Nie dwustrzałówkę, tylko... 5? Wow, to jest w ogóle inna broń. Ja myślałem, że to jest ten sam karabin myśliwski, jak podnosiliśmy wcześniej. Czy widać gdzieś jakieś znaki?
Chyba nie. Jednak wszystkie znaki musiałyby być tutaj potrzebne nam. Czy po prostu otwarty teren, po którym sobie możemy pobiegać, jeżeli mamy za mało adrenaliny. Jak widać. Ja tylko czekam na kolejnego jumpscare'a normalnie, jak znowu się wydrę. Naprawdę. Jakieś światło. Elderwood National Park. Czyli Park Narodowy Elderwood. Odbierz. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. No, dobrze, czyli... Tak jak u Hitchcocka. Nie podoba mi się to. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. No, dobrze, to już niedaleka droga dostaną. A naboje do pistoletu nie możemy więcej nosić. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Dobrze, no to szukamy w tym momencie światła. Znaczy kluczyków. O, strona maszynopisu. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Okej. Czyli, rozumiem, opętani agenci FBI z bronią, tak? Amunicja do karabinu myśliwskiego. Jezus Maria. Nie lubię takich małych, ciasnych pomieszczeń, szczególnie kiedy kamera tak... Szczególnie kiedy kamera nas... I had to find the key to the garage. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Okej, niezbyt ciekawie. Czyli musimy się jeszcze trzymać jakichś... Jakichś odgórnych wytycznych? Dobry Boże, co tu będzie się działo jeszcze? Agenci FBI, którzy mają zacząć do nas strzelać. Termos, którego nie zauważyłem, a podniosę go chętnie. Termos z kawą i tu zostały nam naboje. W sumie to bardziej go przegoniliśmy tymi strzałami niż zabiliśmy, ale... Dobra, otwórzmy to. Come on. Come on, Alan. Okej, jedź. Siądź do samochodu. Co mam, GTA teraz? O, mamy GTA, no dobrze. Dobrze, musimy teraz tylko dostać się do Barego. O, fuck. Czy my chcemy używać długich światł? O. To jest dobre pytanie, czy my chcemy używać długich świateł? Wydaje mi się, że nie.
Może zostańmy tu na chwilę. Karabin myśliwski. Nie, bierz pistolet, tak czy siak. Tak czy siak pistolet. Czyli możemy zmienić sobie samochód nawet, jeżeli coś. No to fajnie. Pozytywnie. Chociaż muszę przyznać, że kierowanie jest dosyć toporne. No można powiedzieć, że go trochę przemieliliśmy pod kołami, ale... niespecjalnie mnie to obchodzi. Ileśmy kurczę odbiegli od Barego. Ale samochód bardzo skoczny. Zobaczmy, co tu jest. Coś mi mówi, że znajdziemy tu coś. A nie, to jest kwestia, żeby nam się samochód popsuł, to byśmy mieli tutaj jakiś jakby save point. W tą stronę. Tego miejsca nie kojarzę, przyznam, jak tam jechaliśmy. Ani też jak wracaliśmy stamtąd. Ta naczepa kampera sama się cofnęła. Może można ją po prostu tak chilloutowo przesunąć? Chyba nie. I tu się kończy jazda. A zaczyna się bieg. Okej. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. No, prawdopodobnie tak. I mamy teraz rakietnicę. O, fuck, miałem rakietnicę wyekwipowaną. Niepotrzebnie ją zużyliśmy tak naprawdę. Teraz się trochę zapędziliśmy w pedzi ruch. Nawet trochę bardzo. Dobrze, poradzimy sobie. Okej, kolejni. Się wpakowaliśmy niestety tam w złą stronę. I dlatego tak trochę toporniej tu szło. To jest coś? Aha. Zapis, dobrze. Zapis się przyda. Bary pewnie. It was the kidnapper. Nie. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done. I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Czy mamy 2 dni na zakończenie prac nad naszym maszynopisem? Czy nie jest to zbyt dużo? Wliczając w to też, że do napisania czegokolwiek trzeba mieć polot, a coś o tym wiem niestety. Plus oczywiście, no, historia pisze się sama. Okej, ptaki Hitchcocka przy tym wysiadają. Barry had talked about birds over the phone. Dobrze, weźmy co tu mamy. Flary, race. Trochę rac mamy. Al! Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal.
These birds are weird. Chest. Skrzyneczka. Dobrze. Oła. Dobra, źle trochę. Wystarczy, że rzucimy jedną flarę albo dwie. Powinno być dobrze. O, bateria się skończyła, musimy poczekać, jak się naładuje odrobinę. Wow, no mocno dziady jedne. A w sumie jak się ustawimy tutaj. Z takiego, że rakietnica coś da. Chyba nie. Dobrze, podpalajmy je trochę, tak? W sumie latarką. Tyle co tam możemy, to odrobimy im krzywdy. Znaczy co my tu mamy dodatkowo? No, walnij flarę. Dobrze. Jestem ciekaw, ile tych ptaków tu będzie. Wydaje mi się, że niezbyt dużo. O, tak, teraz to ładnie pociągnęło. No trochę uporczywe są te ptactwa. No w sumie tak bezpośrednim trafieniem to możemy tu bardzo dużo zyskać. Baterii na razie nie chciał zmieniać. Man, palcie się. Z której strony teraz flara ładna. Na taką dużą grupę to jeszcze flary mi nie jest do końca szkoda, no. O. Oj, kuj. Druga flara. Tak naprawdę wystarczy stać w tej flarze. Okej, udało nam się z nimi uparać. Trochę dużo rzeczy zużyliśmy, ale jest okej. Jesteśmy, myślę, wyszliśmy w miarę dobrze. Nie zgadzają mi się drobne. Hey, Al. O Jezu. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper.
Kurczę, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Dziwny głos miała. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. No właśnie. Come here. Pretty please. Powiem, jakbym oglądał dobry serial czasami. Niektóre momenty po prostu są genialne. Gierka jest po prostu fenomenalna. Dobrze, teraz zobaczymy, nie pominiemy. Może... A to pewnie tylko muzyka jest. Znaczy, przekonamy się, co będzie. Czyli podsumowując w sumie ten sezon, ciekawie się działo. Porywacz, który był. Czego tam jest pasek? Nie ma nic chyba. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. O kup, ciekawe, co tu się How stanie. the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI. He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and, get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Chodzi o tą. Trochę dziwna rzecz. Łódka na środku tutaj. Wygląda też tak, jakby by nie była stąd. Mamy tylko nadzieję, że tutaj nie zaczną się jakieś cudawianki, bo póki co ani latarki nie mamy, ani Gets nic. better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady?
She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Ale wiedźma drapiąca, która atakowała tylko w nocy, to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że to jest opis właśnie tej babki, którą my widzieliśmy, od której dostaliśmy klucz. Zaczyna się zlewać wszystko i tam już widzę termos za oknem. Ta łódka tu, kurde, też Well, jest mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. No i ciekaw jestem, czy tu zastaniemy Rose, czy nie. Welcome to... Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Ale ten cień już się jej z twarzy ulatniał, to już było coś nie tak. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! What? Kawa z dodatkami. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. Musisz włączyć światło. I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. Nalegam. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. O, ciężki towar. Dobra. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. Okay. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Okej, dobra, fajnie. Jest to trochę niepokojące wszystko. I prawdopodobnie jesteśmy dalej w domu Rose, Barry leży narąbany tam. A więcej dowiem się już w następnym odcinku, także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, hej!